Przyroda na pewno daje dużo inspiracji i w ogóle świat, który nas otacza. Gdzieś tam zobaczę jakąś roślinę i myślę, super by było zrobić taki na przykład kwiatuszek czy listeczek. Ze zwykłego spaceru już powstaje inspiracja i nowy motyw, który po prostu zostaje dla dalszych pokoleń. Rusznikarstwo to jest taka ilość informacji. Na same rusznikarstwo składa się w naszym przypadku 7 zawodów. No. Trzeba być troszkę stolarzem, trochę ślusarzem, trochę stęcerem, szyftarzem, obróbka cieplna. Jest to pasja, a pasja charakteryzuje się właśnie tym, że człowiek kształtuje swoją osobowość, swój intelekt, swoją wrażliwość. Co jest takiego w tym, że Cię to interesuje, że to Cię pociąga? Jedną z odpowiedzi było I have to do it. Muszę to robić. Po prostu to jest to tak pociągająca czynność, jak już wejdę w ten rytm, że nie mogę przestać. Naprawdę naszą rolą było też to, żeby ucząc się od mistrzów plecionkarzy tradycyjnych technik, tak przygotować poszczególne materiały i warsztat, aby one były dostępne, atrakcyjne i możliwe dla każdego, kto tylko chciałby przynajmniej przyjść i zanurzyć swoje ręce w tych materiałach. Robię rzeczy, a rzeczy się dzieją, no. My tu robimy przede wszystkim snecerskie ornamenty, czyli bardziej rzeczy związane na przykład z formą użytkową. Rzeźbimy ornamenty takie trochę osadzone gdzieś tam w duchu kultury góralskiej. To są właśnie takie wartości bezcenne i z tymi wartościami my się tutaj stykamy, z nimi się oswajamy i się uczymy i to jest chyba taka najważniejsza rzecz. Trzeba to poczuć. To pachnie. Tutaj jest właściwie cała przyroda ziemi, którą owieczka gdzieś dotknęła idąc, także wszystko tutaj można znaleźć, więc sama natura. Musimy ją wycichrać, potem musimy ją wykręplować, wyczesać, więc cały czas jest dotyk, ale dzięki temu wełna w efekcie, jak już z niej góral miał zrobione ubranie, była nieprzemakalna. Tutaj większość jest po studiach plastycznych, po grafice i muszę powiedzieć, że mają zupełnie inne podejście, ale rewelacyjne, nowoczesne i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Odwracasz, klej wycierasz i odwracasz przy grzbiecie, przy skórze. Te książki, które my oprawimy i w książki w oprawie ręcznej na pewno przetrwają. Książka powinna wędrować. Ten projekt jest pilotażowy, więc my się na nim uczymy wszyscy. Nie tylko nasi uczestnicy się uczą. My jako koordynatorzy, jako organizatorzy też wyciągamy wnioski, patrzymy, co jest istotne w takim procesie edukacyjnym dotyczącym transmisji dziedzictwa, transmisji rzemiosła. Ale najbardziej nas cieszy entuzjazm naszych uczestników. Tworzą się prawdziwe relacje i mamy nadzieję, że one potrwają naprawdę długo. Proces bycia w grupie z fantastycznymi kobietami z zupełnie różnych miejsc, z zupełnie różnych kontekstów dodał tej koronce takiego ducha, który ona będzie teraz niosła. Coś niesamowitego, ten biały kolor. I wiesz, ja nie wiem, wychodzę taka delikatna z tej koronki, bardzo subtelna. Mówię, słuchaj, co dusza, serce potrzebuje, a nie durny łeb produkuje. Po co ja mam lecieć na jakieś zawody, jak ja sobie wolę z dziewczynami tutaj siąść i tylko posiedzieć. I to jest to. Jestem osobą, która bardzo lubi nowoczesne technologie i też te narzędzia wykorzystuje, gdzie powinniśmy podążać, czy właśnie żeby wykorzystywać CNC, lasery, frezarki, czy jednak żeby podążać tymi starymi tradycjami. I to jest takie pytanie, które każdy z nas musi sobie zadać i jak można dostosować też to rzemiosło do współczesnego świata. Jak człowiek ma wizję, to fajnie
fajnie ją przelać po prostu na tą fizyczną część. Praca jest indywidualna, aczkolwiek grupa jest faktycznie grupą. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, porady czy innych rzeczy, to każdy tutaj jest chętny. Wydaje mi się, że to jest jeden z takich elementów właśnie jak mężczyźni budują relacje między sobą właśnie poprzez pracę. Każda Cieszynka jest specyficzna. Każda ma swoją duszę. A być może któryś z nas zostanie wybitnym rusznikarzem i idąc tą tradycją szkoły cieszyńskiej, zacznie wytwarzać coś nowego. No cóż, czekamy na odkrywców. Ja jestem z tych projektantów, designerów, makerów, wiesz, ja lubię wiedzieć, jak się robi rzeczy i lubię umieć zrobić sama. Często mamy tak, żeby wiadomo, poznajemy jakieś techniki, uczymy się, co nie działa w materiale, a nie co działa. To znaczy, gdzie jest ten moment, że wiklina się złamie na przykład. Ile można coś naciągnąć, jak jest elastyczne, co można zrobić z czegoś, co się już zaczęło i już się spędziło kilka godzin, a jednak nie wyszło to tak, jak myślałyśmy. Jak można to jeszcze uratować, to jest super. Ale to właśnie takie obcowanie z naturą jest chyba najcenniejsze tutaj. Jak można dotknąć materiału, można go powąchać. Takie sensoryczne też działania. Wszystko się przeplata tutaj ze sobą, zdecydowanie. Sama nie jestem w stanie niektórych rzeczy wykonać, ale to też jest kwestia dopasowania do swoich potrzeb, nie? Wiesz, sama szafy nie zrobię, ale krzesło jak najbardziej. Także w stronę małej architektury użytkowej to jak najbardziej właśnie w tą stronę chcę iść. Fajnie też jest, jak ktoś po prostu rzeźbi w ciszy i słychać ten szelest przecinanego drewna. Jest takie, to też jest mega odprężające, nie? Uwielbiam. Pracowałem cały czas głową w digitalowym świecie, który jest nieuchwytny, ulotny, nie jest w ogóle namacalny. Tak teraz robienie tego dłutem, rękami, serduchem i głową to jest komplet w ogóle dla mnie to jest rewelacja i po prostu bardzo mi to służy, bardzo dobrze mi to robi. Wkurza mnie to, że nie jest to takie łatwe i jak patrzysz na kogoś, kto jest tym mistrzem, to myślisz, że to jest bardzo łatwe. Natomiast kiedy sam się zmierzysz z tą materią, to okazuje się, że to jest zupełnie inna bajka i to jest po prostu trudne i musisz się nauczyć techniki, musisz się nauczyć wielu rzeczy, zanim osiągniesz taki poziom, jaki mają nasi nauczyciele. Taka nauka od korzeni, powiedzmy, będąc osobą, która wcześniej nic z tym nie miała do czynienia. Aczkolwiek muszę dodać, że mam swoje owce, więc na pewno to też nie jest tak, że ona się pojawiła może przypadkiem, bo w jakiś sposób też chciałam rozgryźć ten temat i jak wykorzystać tę wełnę. Dzięki też szkole rzemiosł miałyśmy okazję być na strzyżeniu owiec, co dla mnie też było bardzo ciekawe, bo chciałam zobaczyć. Myślę, że te spotkania w grupie to jest bardzo duża wartość, duża motywacja. Też na przykład jak widzę, że ktoś już zrobił chustę, ktoś już zrobił torebkę, ktoś już zrobił coś tam, mówię, o to ja też chcę tak zrobić, więc szybko się uczę, żeby to zrobić, więc w grupie siła. W tym miejscu mamy możliwość obcowania z tą wełną, która stąd pochodzi. I to też jest ekstra, że możemy wykorzystać ten materiał. No i właśnie to wsparcie chyba w naszym przypadku, czyli na samym początku tej drogi, jest ważne, bo jeżeli się robi sweter już któryś tam dzień z rzędu i trzeba go próć trzeci raz, bo coś nie wyszło, no to jest taki moment kryzysu, prawda? Ogromnego. Bardzo lubię, jak widzę, jak mistrz pracuje, jak wkłada rękę, jak robi coś palcem, jak widzę, jak jego ciało po prostu ma ten warsztat. To wydaje mi się to takim w ogóle, właśnie tym, czego nie zobaczymy na filmiku, na tutorialu w internecie, tylko ja nieraz proszę Panią Anię, Pani Aniu, chcę zobaczyć, jak Pani by to zrobiła. I ja po prostu wiem, jakie to są ruchy, nie? I dużo jest mi wtedy łatwiej. No to jak jest się z żywymi ludźmi, to jest człowiek jakiś taki wsparty, no nie? Bo to oni potrzebują nas, żeby poczuli się mistrzami
Więc my też dajemy mistrzom poczucie ich mistrzostwa, podziwu, szacunku. I to myślę, że potem przechodzi do świata zewnętrznego, który być może jeszcze nie zauważył bądź nie dowierza, że to jest takie dobre. Uczestnicy Szkoły Rzemiosł zdobywają kompetencje rzemieślnicze, doszkalają swoje techniki pracy w warsztacie. Mają bezpośrednią wiedzę od mistrza danego rzemiosła, co można poprawić, w którą stronę pójść. I już wiemy, że postaramy się zrobić wszystko, żeby ruszyły kolejne edycje szkoły.